Ja tylko widzę ich ślady. Poszukamy koni. No, tu też kości. Tu są takie armeńskie przyprawy. Cześć wszystkim. Jest 8 października, 66. dzień naszej podróży poślubnej z Katowic do Australii. I wczoraj zahaczyliśmy o kolejny wolontariat na armeńskim stepie. Jest to, jak się to nazywało? Glamping. Jest to glamping. Wczoraj Jakub kładł papę, ja zbierałam dziką różę, a teraz tuż przed chwilą, o godzinie 8:24 pani nam zaklopała do drzwi, mówiąc coś po rosyjsku. Jako że ja nie jestem rosyjskojęzyczna, Jakub trochę, to nie zrozumiałam, ale na pewno to znak, że trzeba wstawać i ruszać do kolejnych wyzwań. Co dzisiaj będzie? Zobaczymy. Nie mamy wytycznych, ale na pewno jakieś się pojawią. There's a happy child at home. There's a happy child at home. In my memory I could see. Standing out upon the hill. Standing out upon the hill. In the shadow of a tree. If I only had my way. If I only had my way. It would give my heart a thrill. It would give my heart a thrill. Just to simply wander back. Just to simply wander back to the cabin on the hill. Zapytałam panią po polsku i po angielsku, czy mogę jej jakoś pomóc, natomiast nie zrozumiała. I tak po prostu wróciła do swoich czynności, więc czekam na więcej instrukcji. A póki co pokażę wam, jak wygląda poranek tutaj, bo niesamowicie, spójrzcie. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, jakie w ogóle w życiu widziałam. Jest szansa, że tutaj zostawiłam swoją bluzkę, którą używałam jako ochronę na głowę i przydałaby mi się jeszcze. Także trzeba sprawdzić, czy tutaj nie została, bo wczoraj już mi tak słoneczko przygrzało, że nie pamiętam już nic. Lacie jako nie najlepszy pomysł do chodzenia po takich ostrych roślinach. Ale dobra, zabieramy ją stąd. Coś tam szarpnęło. Ostatni raz takie ostre rośliny były u Tanera i już zapomniałam, jak to jest cicie, które się przyczepiają i też drapią. Kolejne armeńskie dramy związane z internetem. Chcą armeńskich dram. Gdzie są spodnie? Jeszcze sobie polarek założyłem, bo tutaj UV daje mocno. Do tego stopnia, że Aleksander, taki gościu, do końca nie wiem, on jest z granicy Rosji i Gruzji. Tak fajnie mówi płynnie po rosyjsku. No spalił się po prostu na słońcu tak srogo. Brzuch go boli i leży w łóżku. Także lepiej mieć coś takiego dłuższego. Dobra jutro. Good morning. I to tak. Dobra утро, good morning. Mix. I to tak mix language. Завтрак надо было к 9 сготовить. Z czego będzie? Z czego będzie? Zawtra? Завтрак, Breakfast. 9 o'clock. Normalna nine. Okej. Czyli zawsze to breakfast. Nie, że jutro będzie śniadanie o 9.
you want Wi-Fi? My internet. You have your own But do you have unlimited one? Yeah? Unlimited means 4 months. 4 month unlimited. Yeah. Because that's very important because we don't want to use internet that is limited because we're sending YouTube videos. And this is Unlimited, no, 20,000 GB. man, 20,000 Is is that fine. good? Connect, I can't see because I have a spectacle. She's got the. iPhone. I don't have. I'm not using phone. This is Chinese stupid mobile. My original mobile is low. O, tu nawet rośnie dynia. Spójrzcie. To już taki sezon jesienny, ale po prostu jest wielka. Jakby to powiedział Kuba, obywatel dynia. W ogóle taka dosyć niefajna sytuacja, ponieważ, tak jak mówiłam, pani coś tam rano do nas powiedziała, ja nie zrozumiałam, bo ja naprawdę nie rozumiem rosyjskiego. Oprócz jakichś podobnych słów i jeszcze jak kontekst jest wyrazisty, to jakoś to idzie, ale w momencie, w którym otrzymuję 3 słowa i nic więcej, to nie pani Maju. I się okazało, że mieliśmy zrobić śniadanie dla gości. Tylko że ani nie wiedzieliśmy o której, ani nie wiedzieliśmy, że mamy zrobić śniadanie, ani nie wiedzieliśmy, w jaki sposób mamy zrobić to śniadanie. Bo wiecie, śniadanie zrobić łatwo. Ale tutaj jest obiekt taki turystyczny. Także pewnie mają jakieś swoje receptury, żeby to było w zgodzie z naturą i z tradycją i kulturą. Także my potrzebujemy po prostu wskazówek co i jak i zrobimy wszystko co trzeba. Także pani, która tutaj zarządza tym obiektem, była bardzo niepocieszona i rozdrażniona. No ale cóż, no uczymy się. Nie było tutaj w wymogach, że rosyjski jest konieczny. Jakub coś tam mówi, ale to nie jest C1. Z racji tego, że dzisiaj spóźniliśmy się z tym śniadaniem, no to będziemy robić... Trzymaj. To ci mam potrzymać. No, trzymam. To Ewa będzie wysypywać to, co wczoraj złowiła i poszukamy tu śmieci też. Czy gdzieś tutaj nie są, żeby pozbierać. Póki co to tyle, a potem zobaczymy. Mamy jeszcze problem z internetem. No ale kurczę, popatrzmy. Nie dziwota, że tu jest problem z internetem. Więc to są takie wyzwania na dziś. No i przejdziemy się, więc w sumie zobaczymy tak naprawdę wszystkie tu miejsca. Dzisiaj będzie zwiedzanie. Dobra, bo tam coś ze stabilizacją wcześniej nie działało, teraz działa. Ten pan jest naszym przewodnikiem, ten z tyłu. Można powiedzieć, że opowiadał nam rzeczy, ale nie jestem w stanie wymówić jego imienia. I on tutaj pracuje tu jeszcze drugi Hindus, którego jeszcze nie poznaliśmy, ale on nas jutro wprowadzi w to, jak przygotować śniadanie. Pracuje tu jeszcze Aleksander, który jest, no tak jak powiedziałem, on jest z granicy rosyjsko-gruzińskiej. No. I każdy ma tu jakieś inne obowiązki. Podejrzewam, że jeden z nich obsługuje tą banię, którą widzieliśmy wczoraj. Ten Hindus z tyłu nie wiem, co do końca robi, bo siedzi tu 2 miesiące, ale nie do końca wiem, co on tu robi. Każdy ma, podejrzewam, że jakieś obowiązki konkretne. Tak samo jak ja mam obowiązek, żeby pomóc Ewie, ale nagrywam. Także po prostu przejdziemy się i pozbieramy śmieci, które tutaj są, bo można śmiecić w takim miejscu. No. Granit chyba. Granit albo coś takiego nagrobkowego. To też śmieć. A wiesz, co to jest? Nie. Pies prawdopodobnie. Tak wygląda. Wyrzucasz? Chociaż no, tu też kość. No i tak. No i tak. Znaleźliśmy pigwy.
I nawet jej raz próbowałem, w sensie nie tutaj tej, ale generalnie pigwy. I ona jest taka bardzo twarda, taka... Kurczę, jak się jej za dużo zje, to jak taka mąka, ale na przykład można zrobić z niej herbatę. Nie wiem, czy ktoś pamiętał, jak była taka reklama takiej znanej herbaty i było coś tam. A, najlepsze jest pigwa. Owoce leśne lepsze. To saga, no, klasyka przecież. Klasyka herbaty. Nie wiem, czy polskiej, ale w Polsce było emitowane ta reklama. Tak, tu nikt nie chodzi, więc tu raczej nie będzie śmieci. Ewentualnie ta rurka. Można z niej flet zrobić. Też nie wiem, czy tutaj to się może przydać. No ale nie na ziemi. Ewa mówi, że gdzieś tu są konie. Ja tylko widzę ich ślady. Poszukamy koni. Dobra, wracam się, bo tam jest jakieś takie źródełko i tam woda nie wysycha, więc tam jest dosyć podmokły teren już. Dobra, idziemy przed nami domek. Tam. My wyjdziemy za ten dom, tam gdzie wczoraj robiłem z papą. Ewa mówi, że nie podoba się jej schodzenie po tej drabince, tam, bo my mamy łóżko piętrowe generalnie. No i poszliśmy na dół finalnie. Ja się bałem skorpionów, ale Ewa powiedziała, że ona już woli tam spać na dole, więc się przyniosła tam na dół. No bo schodzenie po tej drabince jest takie niewygodne. A ja tak, kurczę, chyba z 6 czy 7 lat spałem na łóżku piętrowym. Pamiętam to do dziś. To jest, kurczę, z jednej strony takie naturalne dla mnie, a z drugiej strony dosyć mocna trauma, no bo też nie lubię łóżka piętrowego. W sensie jest to spoko na krótką metę i zawsze każdy chce spać na górze, a potem to jakoś tak, nie wiem, nie jest fajne. Jak się śpi w jedną osobę na łóżku pojedynczym, to nie ma problemu, ale jak się śpi w dwie osoby No i jeszcze tak. się jakby często z tego schodzi, A tam nie ma takiej drabinki wspomagającej. no właśnie czyli nie ma można tak, żeby spaść. się chwycić dwoma rękami, tylko jedną ręką i jest takie trzymadło i po prostu jak się schodzi gdzieś o 3:00 w nocy do toalety, no to nie jest to najlepszy pomysł. Kot wbiegł. Opróżniamy kosz. Nasza przestrzeń gospodarcza. I fajnie, bo jakby mamy sobie robić sami posiłki i tu są wszystkie rzeczy, które możemy użyć. I tam jest jabłko nawet, jest papryka, jest ziemniak, marchewka i różne takie rzeczy. Zrobiłem wczoraj risotto. Także spoko, no jest duża taka możliwość zrobienia rzeczy różnych. Więc to jest tyle fajnie. A to jakieś plastiki. Ale ja lubię zbierać. A ty co? Ty zbóju? Mamy towarzysza podróży. Chodzi za nami kot biały i chce nam pomóc. Przy takim słońcu to one w kilka dni po prostu się rozsypują w rękach. No to już dochodzimy do tej strefy stricte glampingu, gdzie ludzie przyjeżdżają, mogą sobie spać, bo nie tylko bania tutaj działa, ale glamping jako taki. Tu jest takie pomieszczenie, toaleta po lewej, prysznic po prawej. Zakręciłem kran, bo nie działa. Muszę tu powiedzieć Natalii, że się coś tam popsuło z tym. A tu chyba jest takie jacuzzi opalane. Tak. Tylko nie włączone. I normalnie piec jest tu na dole. Robi się gorąca woda i można sobie siedzieć. Tylko ja nie wyobrażam sobie, żeby w takim cieple, no może w nocy kiedyś. To jest pomieszczenie gospodarcze, gdzie chyba obsługują piece jakieś. Gorąca woda. No a tu już jest ta sauna. O, jaszczurka. A tu jest ta sauna w zasadzie. Co to? Ta woda tak pachnie. Tak? Tak. Czy to działa? Działa. Dobry dzień, dobra utra.
Ah, you speak English, great. Oh, you bobos. Tak, tak mi się wydaje, że to jest jego żona, naszego hosta. Znowu opróżniamy rzeczy. Morning. A, i dobre jutro. Dobre jutro, Torze. Znajdźmy coś takiego. Teraz pytanie, co to jest? Zamknięte. W ogóle niestety są tu skorpiony. Nie da się wbić. To może chociaż wy zobaczycie. In the hand with something. Yes, the pumpkin is pretty huge, so... Ah, yeah, I've seen them because Eva went to see the horses today morning. How was it looking today? Yeah, pretty nice. But you know, Natalie told me yesterday about the breakfast. Yeah. But she only told me breakfast tomorrow at 9. And she didn't tell me prepare the breakfast for the guests at 9. Understanding. Yeah, I told her that tomorrow, and she said tomorrow is not necessary. Today we will not have guests, but this... You say to video Hoya place. Uh-huh. Let's go. Yeah, right. So the guy from India today asked me how many countries I visited, and I have no idea. I have no idea. Because when I had a couch surfing, this is like a place where you are hosting people, you have to mention it, but after I wasn't on that app, so I stopped counting, but Okay. I'm not sure. Okay. But it's impressive, like 50 countries is really impressive. And South America you've been also? Koło pomidorów? O kurde, no faktycznie są duże. To jest moja ręka, a to jest dynia. Uciekł pies. Uciekł. If I only had my way, it would give my heart a thrill. It would give my heart a thrill. Just to simply wander back to the cabin on the hill. Cabin on the hill. Nie, mniejszy. Jedna dynia 40 kilo. To the cabin on the hill. The shadow of the tree. The shadow of a tree. I would like All right. to linger still. Hey. Just to be with those I love. Just to be with those I love. Joy my heart would overfill. Joy my heart would overfill. A, będą coś robić z prądem, prawdopodobnie. Bo chłop wjeżdża. Ja mam do zabrania to nowe ręczniki dla gości. No i jedzenie. Granat. Dobra, odłożyłem. Wzięłaś tam te rzeczy? Mhm. Pewno? Tak. Nic nie ma. They are doing something with the electricity? Yeah, the voltage transformer is not working. What doesn't work? Yeah, because the power counting meter is not working because something happened to the voltage transformer. A, dobra. Wiesz co, coś do podgrzewacz do wody. Wiesz, że zimna woda często leci. No. Więc on działa na prąd, więc oni muszą to jakoś przełączyć, żeby działało. Dobra, z racji tego, że tam dużo zostało rzeczy po śniadaniu, to ja to ugotuję i zrobię z tego On ci cokolwiek. powiedział, że spoko? No znaczy do śmieci by to poszło, nie? No tu już gotuję ciecierzycę i takie rzeczy, które zostały ze śniadania. Kurczę, mąka by się przydała. I tak z resztek. Kawa też z resztek. Jak ktoś kiedyś pracował jako kelner, to wie, o czym mówię. Lepiej to przygotować niż wyrzucić. A oni, kurczę, trochę tu wyrzucają niestety jedzenia z racji tego, że gościu bardzo dba o tych ludzi, pracowników. No i tutaj są takie półki nieszczęścia, bo to już rzeczy takie, które się nadają do wyrzucenia. No ja z tego korzystam i tak jak
Wczoraj zużyłem trochę marchewek, tutaj są jeszcze jakieś ziemniaki. Jaka marchewka ładna. To są takie armeńskie przyprawy. Nie wiem, czy do końca się różnią, ale podobno to jest taka mieszanka specjalna. Pachnie ładnie, trochę jak curry, ale nie do końca. No i tu są jakieś przyprawy z Armenii. Но не знала она, что душа нечиста у ее пацана. Но годы брали свое, к ней домой. No łatwiej jest. Ewa zakłada jakieś rycia bani. Привести в порядок, чтобы чисто было и повесить. Хорошо. Czyli co, wyczyścić i powiesić? Tak, Da. tak. Dobrze, tak będzie. A, bo tu jest papka. Siatka taka. Dobra, pójdzie to z dymem za wszystko. Ewa trzyma kamerę, ja jestem jakieś 5 metrów za nią. Krowy przyszły z jakiegoś powodu. Może nam pomogą tutaj z tą trawą, bo ta sucha trawa tutaj to jest koszmar. Ewa przegania krowy, jak się jej boją. Psy się zaangażowały. A kysz. O do 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 do. O do 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 do. O do do. Nie wiem jak się przegania. O do 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 do. O do 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 do. O do do. Jeszcze te. O do do. O do 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 do. O do do. O do 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 do. Dobra. Poszły. Poszły sobie. W stronę glampingu skubać trawę sobie poszły. W ogóle rośnie tu coś takiego. Nie wiem co to jest, ale bardzo duży korzeń. Na początku myślałem, że to jakiś seler, ale chyba nie. Jak ktoś wie co to jest, takie ma liście, to niech da znać w komentarzach, bo ja nie mam pojęcia. O. Jakby patyk, ale on... Kurczę, no to jest korzeń, bo... O. Co to jest? Tutaj dróżka w miarę zagospodarowana, że ludzie wiedzą, że to dróżka, a nie takie zarośnięte. Pan przyszedł się upomnieć o swoje krowy. Przyszedł się mnie spytać, gdzie są. Ja mówię, że tam zawędrowały, stadami chodzą cwane. Ewa już jak buddyjski mnich, można powiedzieć. Nie wiem po co to jest. Dla mnie to jest zastanawiające. Kobieta, która mówi po rosyjsku, mówi, żeby to zawiesić. Co to znaczy? Nie mam bladego pojęcia. Często to widzę w sumie. Modlitwy buddyjskie. No dobra, no ale kurczę, do kogo się modlić, skoro Budda nie był Bogiem, tylko był człowiekiem. I oni nawet zakładają, że to był człowiek, który osiągnął po prostu oświecenie. Budda znaczy oświecony swoją drogą. Więc modlić się do kogo? Przecież osiągnięcie nirwany, no czy tam jest obcowanie Buddy z ludźmi? Wiesz, czy to po prostu pomaga człowiekowi się uspokoić, jak się boi śmierci? Nie wiem, dla mnie to jest zastanawiające. Po co to wieszać? Po prostu ładnie wygląda. I w Anglii to widziałem. A jak zapytasz człowieka, który to wiesza, no to ci i tak prawdopodobnie odpowie, że nie wie, po co to jest. No i nie dziwię się, no bo przecież tam są takie literki, że szok. Ale często jest to popularne, że ludzie to wieszają. No ale cóż, no. Ale z racji mojej ignorancji ten korzeń miał igły, więc muszę je teraz powyciągać. O, tu idzie nasz pan, który przepędził krowy. Kurczę, no te igły, Ewa, zostaną ze mną. No to idź, kochanie, w spokoju w tym czarnym... Penseta.
Ja nie wiedziałem, że to jest takie kurcze kujące, no. Mnie pokarało za kpienie z tego. Ale co jest kujące? No to tak jakbyś kaktusa miała Ale w co, ręku. gdzie złapałeś to? A no widzisz, Ewa nie wie, a ja wiem. Jeju, Kuba! Idź po pensetę. Mówię, głupi jestem. No, pokazywałem to na filmie, to będzie widać. Takie coś wygląda jak seler po prostu. Ja to wyciągnąłem jako chwast, a to się tak poprzyczepiało. Tak, powinno być. Need the lighter. So yeah, basically everything is going on a scale, so... But the very important thing when you're playing, like Happy Birthday we're gonna play, this is like do, re, mi, fa, so, fa, mi, re, do. If you wanna learn quicker, you need to... Się będziemy generalnie kłaść. Mamy takie jutro postanowienie, że spędzimy sobie trochę dnia z książką i w tym sadzie, w którym dzisiaj byliśmy. Takie jest postanowienie i z takim postanowieniem się kładziemy. Także... A czemu cię tu nalicza? Bo to są ludzie z banku, oni mnie naliczają. Chyba widzi naliczanie sekundowe. Dobra, z taką myślą się kładziemy, że jutro będziemy... Że jutro będzie lepiej. Że jutro będzie lepiej i będziemy mogli sobie poczytać książkę w tym ładnym sadzie i tak, bo ten intensywny był bardzo dzień. Także czołem drużyna i idziemy spać.